Dobry kochani, w dzisiejszym tutorialu pokażę Wam, jak wykonać taką opaskę na głowę. Jest ona tutaj regulowana przez gumkę i to jest fajny, uniwersalny wzór. Wzór jest na dorosłą osobę, bo to jednak jest dosyć spora ta opaska. Dorosłą osobę, nastolatkę, mianowicie nie na dziecko. I tak, co jest nam potrzebne, aby wykonać naszą opaskę? Włóczkę potrzebujemy. I tak, ja pracowałam na takiej włóczce i z całego motka włóczki zostało mi jeszcze tyle. Także spokojnie jeden motek Wam wystarczy. Do tego dobrałam szydełko 2,5 mm. Oprócz tego potrzebujemy jeszcze najzwyklejszą taką gumkę do włosów, igłę, nożyczki oraz przydadzą nam się również znaczniki. 2 to jest tak akurat. I to jest, myślę, wszystko, co jest nam potrzebne. Od razu, kochani, uprzedzam, że tutorial może i krótki, film może krótki, ale pracy ta opaska wymaga sporo. Ale myślę, że efekt jest tego wart. A teraz, kochani, zachęcam Was jeszcze do zostawienia łapeczki w górę, do subskrypcji, do dzwoneczka oraz jak macie ochotę, to i do wsparcia mojego kanału. Możecie to zrobić przez Buy Coffee. Link macie w opisie. Ja Wam, kochani, za wszystkie wsparcia, za wszystkie kawki serdecznie dziękuję. A teraz przechodzimy do tutorialu. Zaczniemy sobie od wykonania pętelki. Tak sobie chwytamy włóczkę. Tutaj mam koniec. Skręcamy i tu przeciągamy nitkę. Mamy pętelkę gotową i teraz wykonamy łańcuszek i ten łańcuszek zrobimy ze 103 oczek. Chwytamy sobie włóczkę i przeciągamy przez pętelkę, którą mamy na szydełku. 3, 4 i tak musimy wykonać właśnie 103 oczka łańcuszka. Ja, kochani, zrobię ten łańcuszek poza kadrem, żeby Was nie zanudzać. Wy proszę również go zróbcie i widzimy się za chwilkę. Mamy skończony łańcuszek, jest dosyć długi. I teraz, kochani, zrobimy od trzeciego oczka, od łańcuszka. Tutaj mamy pętelkę na szydełku, pierwsze, drugie, trzecie oczko i to będzie właśnie oczko, w które się najpierw wbijemy. I robimy półsłupek nawijany, czyli narzut włóczki na szydełko, raz, dwa, trzy, w trzecie oczko się wbijamy, przeciągamy włóczkę, mamy 3 pętelki na szydełku i przez wszystkie 3 przeciągamy włóczkę. I teraz bierzemy sobie nasz znacznik i ten pierwszy półsłupek tutaj sobie zaznaczamy. I teraz w każde jedno oczko musimy zrobić półsłupek nawijany. Narzut, wbijamy się w oczko, przeciągamy włóczkę i przez 3 pętelki. I tak, kochani, obrabiamy calutki ten łańcuszek. Ja przerobię poza kadrem te wszystkie półsłupki nawijane i do Was wrócę. I tak, jestem tu, kochani, pod koniec. Przerobię jeszcze te 2 oczka. I tak wygląda zakończony pierwszy rząd. I teraz 3 kolejne rzędy zrobimy takie same. Zaczniemy sobie od 2 oczek łańcuszka. I tak, tutaj mamy 2 oczka i tu mamy ostatni półsłupek, który wykonaliśmy. Teraz sobie obracamy tą naszą pracę w taki sposób, żeby mieć tutaj tą część, można powiedzieć, nieprzerobioną, bo jak będziemy pracować, to ta nasza praca będzie szła w tą stronę. I tak, tu jest pierwsze oczko, w jakie się wbijamy, nad pierwszym tu półsłupkiem. I tu również robimy półsłupek nawijany. Wbijamy się pod te 2 nitki
Robimy pierwszy półsłupek nawijany i sobie go zaznaczamy. I teraz w praktycznie każde oczko, nie licząc tego ostatniego, co mamy tutaj zaznaczone, tak to w każde oczko będziemy robić półsłupek nawijany i będziemy wbijać się nie pod dwie nitki, tutaj raz i dwa, tylko będziemy się wbijać pomiędzy tu i tak jakby pod tą dalszą nitkę. I będziemy robić w każdym oczku półsłupek nawijany. Dzięki temu wyjdzie nam taki motyw ściągacza. Taką ładną fakturkę, strukturkę będzie miała ta nasza opaska. I tak, kochani, nie licząc tego ostatniego oczka, w każde oczko robimy jeden półsłupek nawijany i wbijamy się w dalszą nitkę. I tak, ja ten rząd przerobię do końca, no praktycznie do końca, i wrócę tutaj pod koniec do Was pokazać, jak zakończyć ten rząd i wytłumaczę, co dalej robimy. Przerobiłam prawie cały rząd. Tak, tu mam jeszcze dwa półsłupki nawijane w tą dalszą nitkę do zrobienia. I teraz jestem w miejscu, gdzie mam znacznik. I tutaj, gdzie mam znacznik, w to ostatnie oczko robimy półsłupek nawijany, wbijając się pod dwie nitki. Przeciągamy włóczkę i przez dwie pętelki. I takie, kochani, rzędy robimy jeszcze dwa. Zaczynamy od dwóch oczek łańcuszka. Obracamy sobie naszą pracę. Pierwszy półsłupek nawijany w tym pierwszym tu oczku robimy normalnie pod dwie nitki. Zaznaczamy go sobie, a następnie wszystkie oprócz tego ostatniego robimy półsłupki nawijane pod dalszą nitkę, nie pod dwie, a pod tą dalszą. I tak jak mówiłam, przerabiamy jeszcze dwa takie rzędy i widzimy się za chwilkę. Dokończę sobie tutaj rząd. Oczywiście ostatni półsłupek nawijany robimy pod dwie nitki i w każdym jednym okrążeniu, przepraszam, rzędzie będziemy tak robić, że zaczynamy i kończymy półsłupkami pod dwie nitki. I teraz, kochani, ten rząd będzie inny, ciut inny. Zaczynamy oczywiście od dwóch oczek łańcuszka. Obracamy sobie naszą pracę. Pierwszy półsłupek robimy pod dwie niteczki, półsłupek nawijany. Zaznaczamy sobie i tak kolejne 17 półsłupków nawijanych robimy pod tylną nitkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17. Teraz wykonamy 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, 4 i 5. I pomijamy sobie 5 oczek z poprzedniego rzędu. Raz, dwa, trzy, 4, 5.
i wbijamy się tu w 6 oczko pod tylnią nitkę i robimy półsłupek nawijany. I tak będziemy, kochani, robić przez cały ten rząd. Będziemy robić 18 półsłupków nawijanych. Policzymy oczywiście z tym pierwszym, który zrobiliśmy pod 2 nitki. W sumie mamy 18 półsłupków nawijanych, 5 oczek łańcuszka nad 5 tutaj oczkami. Następnie znowu zrobimy 18 półsłupków nawijanych, 5 oczek łańcuszka nad 5 tutaj oczkami, potem znowu 18 półsłupków nawijanych. Mamy raz, 2, 3, w sumie 4 razy będziemy mieli 18 półsłupków nawijanych, w międzyczasie po 5 oczek łańcuszka i na końcu do Was wrócę, bo nam zostanie kilka tych półsłupków do wykonania i je wykonamy wspólnie. A teraz, tak jak mówiłam, mamy 18 półsłupków nawijanych, 5 oczek łańcuszka, następnie znowu 18 półsłupków, 5 oczek, 18 półsłupków, 5 oczek, 18 półsłupków, 5 oczek i ja do Was wracam wtedy i pokazuję, jak dokończyć ten rząd i pokażę Wam, jak robić kolejne. Przerobiłam prawie cały rząd. Jeszcze tutaj tylko, widzicie, zrobiłam 5 oczek łańcuszka i do końca już przerabiamy półsłupkami nawijanymi. Robimy je w tylną nitkę, oczywiście nie licząc ostatniego, bo ostatni półsłupek nawijany robimy normalnie pod 2 nitki. Tak. I ten właśnie ostatni półsłupek w miejscu znacznika pod 2 niteczki. I kolejny rząd zaczynamy od oczywiście 2 oczek łańcuszka. Obracamy sobie naszą pracę i tutaj tak. Pierwszy półsłupek nawijany pod 2 nitki. Zaznaczam go sobie. I teraz raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kolejne 8 oczek robimy 8 półsłupków nawijanych pod tylną nitkę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz mamy 5 oczek łańcuszka i w każdym oczku robimy półsłupek nawijany. Raz, 2, 3, 4 i 5 i znowu 18 półsłupków nawijanych w tylną niteczkę, 5 półsłupków po jednym w każde oczko i tak, kochani, przerabiamy do końca ten rząd. Ja oczywiście tutaj pod koniec do Was wrócę. Prawie cały okrąg, przepraszam, rząd przerobiłam. Oczywiście ostatni półsłupek nawijany robimy pod 2 nitki. I zostały nam do wykonania jeszcze 3 rzędy. I te rzędy będziemy powtarzać tak, jak powtarzaliśmy drugi, trzeci i czwarty rząd. Mianowicie, oczywiście zaczynamy 2 oczkami łańcuszka. Odwracamy sobie naszą pracę. Pierwszy półsłupek robimy pod 2 nitki, a następnie wszystkie oprócz tego ostatniego robimy pod dalszą nitkę, pod tą tylną. I takie rzędy wytrzymujemy 3. Robimy również
3 i widzimy się, kochani, za chwilę. Ja już je ogólnie teraz przerobię wszystkie 3, bo wiecie również też jak je zrobić i widzimy się za moment. Kończę tutaj okrążenie. W sumie już ostatnie. Ostatni półsłupek nawijany zrobiłam pod 2 nitki. I teraz na końcu oczko łańcuszka. Ucinamy sobie nitkę. Wyciągamy ją tak. I teraz musimy zrobić drugi, dokładnie taki sam element. Tak, kochani, jest troszkę przy tym roboty. I jak już zrobimy drugi ten element, to musimy popszywać sobie nitki. Ja sobie tak zwyczajnie przywam tutaj w półsłupki. W taki sposób. A następnie tą niteczkę sobie ucinam. Przyszyję sobie tą drugą nitkę. Zrobię drugi, ten sam element. I kochani, widzimy się za chwilkę. Oba elementy mam skończone. I teraz układam sobie je w taki sposób, żeby górny element, ta tutaj liczba słupków w tym środkowym rzędzie, tu na górnym elemencie była mniejsza. Tu mamy mniej, tu mamy więcej tych słupków. I teraz układamy jedno na drugim. Składamy sobie w taki sposób ten dolny elemencik i przekładamy tutaj przez tą dziurkę. Tu sobie równo układamy. Następnie górny element przez kolejną tutaj dziurkę przekładamy i przeciągamy. To sobie później będziemy wszystko zszywać. I znowu górny element przez kolejną dziurkę przekładamy. I tak przeciągamy, aż wszystkie te dziurki będziemy mieli zapełnione, można tak powiedzieć. Pozwolicie, że ja sobie to wszystko już poprzeplatam poza kadrem. Pamiętamy, przeplatamy górny element przez najbliższą wolną dziurkę tego dolnego, przepraszam, elementu. I tak sobie przeszywamy, aż dojdziemy do końca. Przepletłam cały, można powiedzieć, mój warkocz. Trochę jak chałka wygląda. I teraz bierzemy jeden z boków. Naszą gumkę nakładamy sobie w taki sposób. I teraz bierzemy igłę, włóczkę i przeszywamy cały tutaj ten bok, łącząc ze sobą oba elementy. Ja sobie to tak robię na tak zwaną okrętkę. I tutaj na końcu sobie przeszywamy kilka razy. A później wszywamy się igłą tutaj do środka.
przeszyliśmy. Ucinamy włóczkę i ja jeszcze tą początkową nitkę tak samo wszywam sobie do środka tego szwu. O, w taki sposób końcówkę ucinam. Następnie bierzemy tą naszą gumkę i zakładamy wokół tutaj z drugiej strony, o, i tak samo tą część sobie zszywamy. Ja zszyję, kochani, poza kadrem i do Was wracam. Przeszyłam, przepraszam, przeszyłam drugą część i opaskę mam w sumie gotową. Możemy ją sobie nosić czy w jedną, czy w drugą stronę. Jest bardzo fajna, bo jest tutaj elastyczna, więc praktycznie na każdą dorosłą głowę ta opaska będzie pasować. A na dzisiaj, kochani, to tyle. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, że skorzystacie z tego tutorialu. Będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, klikniecie suba na moim kanale, a jak macie ochotę, to i wesprzecie mój kanał. A ja Wam za dziś serdecznie dziękuję. Trzymajcie się cieplutko. Wszystkiego dobrego i powodzenia.